Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa Kia Seltos. 1.6 turbo, benzyna, 180 koni z automatem 7 DCT i napędem na 4 koła. Wersja X-Line w kolorze Interstellar Grey. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Nowa Kia Seltos, czyli nowy przedstawiciel w segmencie C-SUV. 4,43 m długość, czyli 11 cm mniej niż Kia Sportage, 5 cm więcej niż Kia X-Ceed, no ale za to ma największy rozstaw osi z całej tej trójki, bo aż 2,69 m, a to przekładać się będzie na dużą ilość miejsca w środku i spory bagażnik. Póki co jeden silnik, 1.6 turbo, benzyna, 180 koni, 265 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 9 sekund. W tym przypadku z automatem 7 DCT i z napędem na 4 koła, czyli stały napęd na przód, dołączany napęd na tył z opcją wymuszenia napędu na 4 koła. Czyli 1.6 turbo, 180 koni z automatem 7 DCT AWD, wersja X-Line w kolorze Interstellar Grey. Cena, ta wyjściowa oczywiście, 176 900 zł brutto, plus dopłata do lakieru metalizowanego. Finalna, wiadomo, uzależniona jest od formy zakupu, rabatu, negocjacji, a sporo jest opcji rabatowania. Mam tu na myśli niedawno wprowadzony rabat lojalnościowy. Dlatego zawsze warto zapytać o spersonalizowaną ofertę. Ładna konfiguracja. Pasuje mu ten kolor, zwłaszcza do wersji X-Line, gdzie mamy czarne felgi 19 cali, czarne lusterka, czarne emblematy. Ładne. Jeśli chodzi o wyposażenie, to oczywiście reflektory full LED, system hamowania autonomicznego z wykrywaniem pieszych pojazdów, rowerzystów, dwupoziomowy aktywny asystent pasa ruchu, aktywny tempomat z funkcją jazdy w korku, czujniki parkowania przód-tył, kamera 360, a co za tym idzie, obraz z kamer pod lusterkiem jako obraz z martwego pola, czyli blind spot view monitor, elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami, czujnik martwego pola z opcją korekty toru jazdy w razie ryzyka kolizji, monitoring ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania z opcją zatrzymania, więc mamy komplet systemów bezpieczeństwa, systemów wsparcia kierowcy. Oczywiście nagłośnienie Harman Kardon, czyli 8 głośników, subwoofer, wzmacniacz. W tej wersji klamki z funkcją Easy Entry, czyli te wyskakujące. One też będą wyskakiwały po podejściu z kluczykiem do zamkniętego samochodu. Światła przeciwmgielne. Tutaj na środku radar do hamowania autonomicznego. A tutaj kamera przednia. Zajrzyjmy do środka. Wykończenie wersji X-Line. Miękko, miękko, miękko. Tutaj mamy jakąś skórę ekologiczną. Tutaj mamy taki miękki materiał, znaczy plastik. Pełna elektryka. Blokada tylnych szyb, dwie przednie szyby automatyczne, czyli tutaj też mamy funkcję zdalnego otwierania, zamykania szyb. Centralny zamek. Składanie lusterek i regulacja lusterek. Wentylacja fotela kierowcy, podgrzewana kierownica, podgrzewany fotel kierowcy i dwie pamięci fotela. Cyfrowe zegary. Nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, head-up display i kierownica. Skórzana, podgrzewana, wielofunkcyjna. Aktywny tempomat, drugi poziom asystenta pasa ruchu, komputer pokładowy, multimedia, tryby jazdy i
4WD Lock, czyli wymuszenie napędu na 4 koła. Kierownica oczywiście regulowana w 2 płaszczyznach, góra, dół, przód, tył. Myślę, że każdy tutaj znajdzie wygodną pozycję dla siebie. Regulacja wysokości świateł, elektryczny, ręczny, otwarcie, zamknięcie klapy bagażnika, wyłączenie systemów kontroli trakcji i asystent zjazdu z góry. Fotel elektrycznie regulowany z funkcją Easy Lounge, czyli jednym kliknięciem można rozłożyć fotel i tak samo jednym kliknięciem można później wrócić do poprzednich ustawień. Duży zakres regulacji, przednia część fotela góra-dół, cały fotel góra-dół, regulacja kąta nachylenia oparcia i podparcie odcinka lędźwiowego. Wysokość tego podparcia i, że tak powiem, wypchnięcie. Duży zakres, naprawdę duży zakres. Mega wygodny fotel. Mogę to powiedzieć po przejechaniu prawie 5000 km. Fotel oczywiście podgrzewany, wentylowany i tapicerka wersji X-Line ze skóry syntetycznej. Logo X-Line, zagłówek typu mesh, mięciutki. Regulacja zagłówka góra-dół, no i oczywiście przód-tył. Dużo miejsca na nogi, sporo miejsca nad głową. Kanapa z regulacją kąta nachylenia oparcia dzielona 60/40. Na skrajnych siedziskach Isofixy. Po środku podłokietnik z 2 uchwytami na kubek i tunel na narty. Skrajne siedziska podgrzewane. Tutaj USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Nawiew dla pasażerów z tyłu. Tutaj taka kieszonka, żeby coś włożyć. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można ustawić szybkość otwierania, wysokość otwierania i to, że będzie się otwierała automatycznie po podejściu z kluczykiem do samochodu. 483 litry pojemności przestrzeni bagażowej. Na papierze ta pojemność nie robi wrażenia, ale jakby zrzucić tą półkę, i usunąć, wyjąć tą półkę, to robi nam się tutaj naprawdę spora przestrzeń. Myślę, że przez wysoko pociągniętą linię dachu, no jakby jeszcze trochę podnieść oparcie, to myślę, że mamy tu większy bagażnik niż w Kii Sportage. I serio spakowaliśmy się na 2-tygodniowy urlop. Rodzina 2+2. Tego bagażnika bez żadnego problemu. No dobra, jedna torba była pod nogami u dzieci. I cyk. Ale usunęliśmy tą półkę z bagażnika. W sumie nie była ona nam potrzebna. A tu pod spodem jeszcze koło dojazdowe. Co fajne, tutaj ta podłoga jest wyścielana materiałem. Pewnie dlatego, żeby było ciszej. System mocowania bagażu. To można sobie przeczepić. Tu chyba nawet jest miejsce na tą półkę, jakbyśmy chcieli ją zdemontować. Tak coś mi się wydaje tutaj. Sprawdźmy. To jeszcze raz. Cyk. Cyk. Aby trzeba było to oparcie. No to podnieśmy trochę to oparcie. Cyk. Tu jest kilka pozycji tego oparcia do ustawienia. Więc tutaj też myślę, że każdy znajdzie wygodną pozycję dla siebie. O! Pewnie można byłoby to, o, nawet tak, to jest do tego właśnie. O. Tylko że teraz, no dobra, ta półka powinna być od góry tu włożona jeszcze na to.
Może odłożę tą kamerę i zrobię tak, jak to być powinno zrobione. Proszę bardzo. Tu nawet jest zatrzask, żeby nam to nie stukało. Jak człowiek uczy się całe życie. Cyk, wracamy do poprzednich ustawień. Cyk, cyk i cyk. Tyle jeśli chodzi o bagażnik. Hybryda nie będzie miała koła dojazdowego, więc pojemność bagażnika wzrośnie do 563 litrów, jak dobrze pamiętam. Ochronne nakładki na progi. Szybki rzut na deskę. Fajnie, nowocześnie, ale zostało sporo fizycznych przycisków i pstryczków. Mam tu na myśli przyciski do multimediów i pstryczki do klimatyzacji. Deska twarda, ale tu jest taki fajny materiał. Fajnie to wygląda. Schowek. Tu oczywiście nastrojowe oświetlenie. I tu logo Harman Kardon. I fotel pasażera. Elektrycznie regulowany, podgrzewany, wentylowany. Wygodny, dobrze wyprofilowany. I tapicerka wersji X-Line. Podgrzewany fotel, wentylowany fotel, a tutaj centralny zamek. Selektor zmiany biegów przy kierownicy. Tym przyciskiem odpalamy. Przez przekręcenie wybieramy bieg. Parking tutaj. I tym przyciskiem również wyłączamy samochód. Cyfrowe zegary. Obraz z kamer pod lusterkiem jako obraz z martwego pola. Blind Spot View Monitor. Head-up display, czyli wszystkie najważniejsze informacje w zasięgu wzroku. Cyfrowy kluczyk 2.0, czyli opcja sparowania smartfona z samochodem. Także ten smartfon będzie nam zastępował fizyczny kluczyk. Aktywny tempomat, drugi poziom asystenta pasa ruchu, komputer pokładowy. Przeniesienie napędu, aktualna prędkość. Kompas i wskazania z nawigacji, również tej googlowskiej. Informacje z asystenta pasa ruchu i z czujnika martwego pola. Tryby jazdy. Do wyboru Eco, Normal, Sport i Snow. W trybie Snow, wiadomo, wymusza napęd na 4 koła i dostosowuje siłę hamowania i moment obrotowy do sytuacji na drodze. 4WD Lock, czyli wymuszenie napędu na 4 koła. Pojawia nam się tutaj kontrolka. Wiadomo, samochód zawsze rusza z 4 kół. Jeśli jest dobra przyczepność, rozłączy napęd na 4 koła i będzie jechał tylko z napędu naprzód. Natomiast jeśli będzie ślisko, będzie jechał cały czas z napędu na 4 koła. Sam sobie będzie zarządzał tą siłą przeniesienia napędu. Nawigacja z dostępem do internetu, z usługami Kia Connect. Ale dobra informacja jest taka, że Android Auto, CarPlay są oczywiście bezprzewodowe. A skoro Android Auto, CarPlay bezprzewodowe, to tutaj mamy indukcyjną ładowarkę. A tu mamy kontrolkę indukcyjnej ładowarki. I proszę, ładuję. Fizyczne przyciski do obsługi multimediów. Głośność, przez kliknięcie włączenie, wyłączenie multimediów. I pstryczki do temperatury. Tutaj mamy mniejszy wyświetlacz do klimatyzacji. Trochę zasłania go kierownica, ale to nic, bo te informacje są zdublowane chociażby tutaj. Siła nawiewu tu
miejsce nawiewu i temperaturę pasażera. Tym przyciskiem synchronizujemy tę temperaturę i kierowca steruje jedną i drugą. 3 razy USB-C, 2 do ładowania urządzeń przenośnych. To jedno tutaj jest pod multimedia, pod CarPlaya, pod chociażby pendrive'a z muzyką. Auto hold, włączenie, wyłączenie start-stop, włączenie, wyłączenie czujników i włączenie kamery. Ta kamera oczywiście również się będzie włączała po wrzuceniu wstecznego. Dynamiczne linie, rzut z góry. Plus tutaj mamy informację z czujników parkowania. A te dwie strzałeczki to jest informacja z systemu monitorowania ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania. Po wrzuceniu drive pojawia nam się obraz z kamery z przodu. Możemy sobie też przeklikać kamery boczne, przód z góry. Tył. Tutaj też mamy informacje z czujników. I tutaj. I drive. Tutaj też mamy informacje z czujników. Przy kierownicy oczywiście łopatki do manualnej zmiany biegów. W trybie w hybrydzie z pewnością będzie to system zarządzania siłą odzysku, siłą rekuperacji. I motyw zegarów, ten mi bardziej pasuje, motyw okrągły. Szybka rundka dookoła. Włączymy jeszcze światła przeciwmgielne z przodu. Świetnie ten samochód się prezentuje. No tu chyba jeszcze folia została, ale zostawię to. Albo jedną zostawię przyszłemu właścicielowi. I tu na dole mamy światła przeciwmgielne i światło cofania. Jedno i drugie jest podwójne. Światło cofania Wam teraz nie pokażę, bo nie mam jak. Musicie mi wierzyć na słowo. Powiadomienie o urządzeniu w ładowarce. Zwróćcie uwagę na jakość tych kamer. Możemy jeszcze zajrzeć pod maskę. Jeden 1.6 turbo benzyna, 180 koni, 265 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 dla wersji AWD 9 sekund. Płyn do spryskiwaczy, płyn chłodniczy, poziom oleju, wlew oleju, akumulator AGM 60 Ah, płyn hamulcowy. Tutaj mamy skrzynkę z bezpiecznikami. Wyciszenie pod maską jest, są nawet siłowniki pod maską. Ładny. Na dzisiaj tyle. Dziękuję i do zobaczenia przy następnym filmie.
Do następnego. Trzymajcie się. Kia, movement that inspires.